Witam wszystkich śledzących projekt związany z remontem silnika, którego się podjąłem. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach drobnych, które zrobiłem w ostatnim czasie. Niestety nie jest to jakiś taki bardzo duży progres, o którym mógłbym powiedzieć. Cały odcinek o Głowicach, który jest następny w kolejności, na pewno będzie realizowany za pewien czas. Natomiast chciałem, żebyście wiedzieli, co się dzieje w projekcie. I pokażę kilka drobnych rzeczy, które zrobiłem. No nie miałem ostatnio zbyt dużo czasu na realizację swojego hobby, zresztą sami wiecie, jak to jest z tym wolnym czasem. Wiem, że też jest grupa ludzi, która śledzi projekt i dosyć intensywnie stara się mi przekazać, że pierdzielę się z tym silnikiem i że wszystkie te rzeczy robi się dużo szybciej, nikt nie bawi się w takie pomiary, jakieś tam cuda. Powiem tak, ja w pełni się z wami zgadzam, natomiast są dwie ważne kwestie, o których chciałbym powiedzieć. Pierwsza z nich to taka, że ja jestem naprawdę amatorem i robię remont silnika pierwszy raz. Uczę się wielu rzeczy, które są związane z remontem silnika i też bardzo bacznie obserwuję wasze komentarze, żeby też czerpać z nich jakieś wiadomości techniczne i mniej więcej gdzie powinienem uderzyć lub czego powinienem poszukać. Także sposób, w jaki pokazuję rzeczy, które robię, jest bardzo wolny, bardzo dokładny, ponieważ chcę jak najbardziej przedstawić rzeczy, które robię i żebyście mogli je skomentować. Dlatego jest to ważne, dlatego tak się pierdzielę z tym silnikiem. Natomiast tak, co zrobiłem od ostatniego czasu? Zająłem się głowicami, pomału zacząłem rozbiórkę. Jak tu widzicie tutaj właśnie jedną głowicę. Troszeczkę zacząłem sobie ją czyścić. Została ona wybebeszona ze wszystkich zaworów. Ponumerowałem sobie je i pokompletowałem w takie woreczki z napisami, żebym wiedział, gdzie, w którym miejscu zawory były. Nauczyłem się już tego. Teraz tak, jedna kwestia, może mi w niej doradzicie. Prowadnice zaworowe, te żółte cudeńka tutaj. Wiecie co, przegrzałem rysunki złożeniowe do tego silnika i niestety, ale prowadnice zaworowe nie widnieją na tych rysunkach. To znaczy, że nie mają numeru części. Przynajmniej ja jej nie znalazłem. Oczywiście w jakichś w sensie sklepach z częściami do silników można znaleźć takie prowadnice. I wygląda na to, że rzeczywiście one są do tych głowic i do tego silnika. Przez długi czas zastanawiałem się, czy w ogóle przyznać się wam. Wielu z was pewnie będzie się nieźle śmiało, albo powie: weź człowieku, daj sobie spokój, robisz tyle tych problemów i błędów, że odpuść sobie ten silnik, weź sobie jakiś tam czterocylindrowy i tak dalej, i tak dalej. A teraz dobra, wracając do tego, co ja zrobiłem źle i to naprawdę taką manianę odwaliłem, że skończyłaby się tym, że silnik by prawdopodobnie nie odpalił, a jakby odpalił, to by się rozsypał albo by w ogóle nie chodził. Słuchajcie, sprawa dotyczy tłoków z ostatniego odcinka. Jak się na nie popatrzy, to one są bardzo symetryczne. Wycięcia, wszystko idealnie, gładź u góry, no co, identyczna, wszystko ok. Natomiast okazuje się, że tłoki montuje się kierunkowo i tłoki mają kierunek montażu. Kurczę, wiecie co? No nie spodziewałem się tego. Tym bardziej, że na tłokach nie ma żadnych znaków oznaczenia kierunku. Okazuje się, że jak są nowe, to są na nich oznaczenia, są nadrukowane strzałki. Natomiast wiadomo, że jak silnik pracuje, to te strzałki oczywiście znikają pewnie przy pierwszym odpaleniu. Ciężko mi było dojść, jaki jest prawidłowy montaż tych tłoków, ale na szczęście udało mi się to zrobić. No i rozebrałem trzeci raz silnik i poprawiałem, bo 3×6 było źle zamontowanych. W instrukcji, w manualu do składania tego silnika jest drobna wzmianka, dosłownie jedno zdanie, 6 wyrazów odnośnie montażu tych tłoków jest bardzo mylący, ponieważ silnik ma dwie głowice, a na rysunku jest narysowana tylko jedna głowica i strzałki, w którym kierunku, patrząc na jakby górę bloku, powinny być zamontowane. Natomiast oczywiście jak się odwróci
ten rysunek, żeby pójść z nim do drugiej głowicy, to się okazuje, że strzałki mają być skierowane w przeciwnym kierunku silnika. I przez długi moment zastanawiałem się, kurczę, jak to ma być? Mówię, na jednej głowicy w jedną stronę strzałki, na drugiej głowicy w drugą stronę strzałki, żeby było zgodnie z rysunkiem z manuala. Natomiast finalnie doszedłem do tego po wielu analizach, doszedłem, jak prawidłowo zamontować to w tym silniku. W ogóle pewnie ciekawostka, wiecie, po co to jest przesunięte? Czemu ten, choć nie widać tego może, wiecie, czemu ten piston pin jest przesunięty w jedną stronę? Z jednej strony tu jest 26 mm, a z drugiej 27. To chodzi o to, żeby ułatwić przejście przez GMP. Dlatego jest to przesunięcie. No, to taka sprawa. Dobra. Tutaj mamy zawór ssący. Już troszeczkę go wyczyściłem. I oczywiście skupiłem się na czyszczeniu tylko tych elementów, gdzie było brudne. Tu, gdzie chodzi w prowadnicy, nie dotykałem i niczym nie szorowałem. No bo teoretycznie nie zaleca się tego robić. Teraz tak, chciałem Wam pokazać mniej więcej, jakie luzy na tych prowadnicach mam, nie? Nie wiem dokładnie, jak to się mierzy, bo oczywiście jak rysunki złożeniowe nie mają w ogóle nic na temat prowadnic, tak samo w manualach nie ma nic na temat luzu na prowadnicy. I teraz tak, jaki luz ja tu mam? Na boki, ja nie wiem, może z 500 tutaj jest, natomiast nie na wszystkich. Na niektórych ten luz jest większy, natomiast nie wiem, o widzicie, tu już troszeczkę więcej widać, że on się rusza, nie? Możecie mi podpowiedzieć z Waszego doświadczenia, bo na pewno myślę, że wiecie takie rzeczy, co jest akceptowalne. Tutaj to w ogóle prawie się nic nie rusza, ale są takie naprawdę, niektóre z tych zaworów, nie mam pojęcia, dlaczego nierównomiernie się w ogóle zużyły. Bo tutaj jest troszeczkę większy luz. Ale no tutaj, no mówię, one prawie w ogóle się nie ruszają. I się zastanawiam. Dobra, to by było na tyle związane ze ssącymi. Na sam koniec pokażę Wam jeszcze taką procedurę, która w manualu jest opisana jako Piston Projection at TDC. Czyli w górnym martwym punkcie mierzy się, o ile tłok wychodzi ponad krawędź bloku. I za pomocą tego pomiaru dobiera się grubość uszczelki pod głowicę. Są 3 rozmiary uszczelek. Nominalna, powiedzmy, z pierwszą kropką i drugą kropką. Są podane tabele dla tego pomiaru. Mój pomiar jest totalnie amatorski, ponieważ nie mam tych specjalistycznych narzędzi do pomiaru tego, o ile ten tłok wystaje ponad blok. No po prostu nie mam. A czymś trzeba było zmierzyć. Nie chcę dobierać uszczelki pod głowicę na bazie przeczucia. Więc wymyśliłem sobie drobną metodę, za pomocą której byłem w stanie zmierzyć ten Piston Projection over TDC albo at TDC i pokażę Wam to za moment. Wiem, że wielu z Was pewnie zhejtuje i w ogóle powie, że tragedia. Jednak wyniki uzyskałem w miarę sensowne. Powtarzałem te pomiary, robiłem w różnych punktach i ufam temu, co zrobiłem. Więc chciałbym Wam to pokazać. Skomentujcie, może jest jakaś inna, lepsza metoda do zmierzenia tego, co ja mierzyłem. Więc będę Wam wdzięczny też za komentarze. Bardzo dziękuję i widzimy się za jakieś 2 tygodnie, myślę, minimum, bo mówię, muszę wysłać te głowice do firmy zewnętrznej, więc nie zależy już to nawet od mojego czasu. No i tyle. Pozdrawiam Was i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, hej! Teraz pokażę, na czym to polega. Będę sobie ruszał tłokiem. I teraz zobaczymy, o ile wychyli się wskazówka. Czyli mamy jakieś 0,43 i to jest nominalna uszczelka pod głowicą. Także tak to wygląda.